Witajcie moi drodzy widzowie, zrobimy takie sprawdzenie do 400 tur, jak zrobimy takie sprawdzenie do 400 tur, jak wygląda sytuacja względem AI na poziomie legendarnym. Jak sobie zauważycie, jest poziom legendarny, no bitwy nie mają tutaj znaczenia dla komputera. Zobaczymy jaki będzie przebieg kampanii. Ja w większości obstawiam, że raczej krasnoludy Imperium będą dominowały na tym świecie, z tego też względu, że mają jednak mocne bardzo jednostki, mają też tego sterowca, znowu Imperium ma statek lądowy, które mają bardzo wysokie statystyki, bardzo szybko mogą do tego osiągnąć, z tego względu, że teraz AI został pozmieniany i niestety martwią mnie inne frakcje typu właśnie królowie grobowców, wampiry, jaszczury, frakcje, które gdzieś tam mają duży problem. Pewnie też sądzę, że to będzie takie dopełnienie tego filmu, co gdzieś tam zrobiłem wcześniej odnośnie błędu wielkiego twórców. Ale zobaczymy, może uda mi się też zrobić materiał na poziomie normalnym i zobaczymy jaka jest oczywiście duża różnica, czy faktycznie ta różnica jest, czy jej nie ma i jak wyglądają wtedy pomniejsze te frakcje, które sądzę, że tutaj odpłyną bardzo szybko, albo po prostu nie będą miały za bardzo szans i będą się gdzieś tam starały utrzymać, ale raczej nie przejść do przodu. W takim razie zapraszam do oglądania, jeśli wam się materiał podoba, będzie się podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba, zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o siłę na świecie, najmocniejszy jest Grimgor oczywiście, no w sumie z tego co widzimy pierwsza trójka, no to są orkowie ze względu pewnie tego, że są na ła. Osad mają dosyć sporo jak na 20 turę. Mors oczywiście czwarty, tak jak mówiłem, że Mors dosyć mocno tam progresuje, 10 osad, obierze świat, czyli no tak naprawdę Norska na piątej sile jest dosyć, powiedziałbym, mocna. Potem jak to wygląda, elfy się nawet powiedzmy trzymają, mamy nawet jaszczury, okej. Widzę, że ogry się gdzieś tam trzymają. Które frakcje gdzieś tam są najsłabiej? Sylwania jeszcze widzę dycha, ale jak widzę, wydaje mi się, że tutaj za chwilę będzie po Sylwanii. Reinhardt dosyć dobrze się trzyma z takich główniejszych. No tu widzę, że jest dosyć duży problem i chyba zaraz przestaną istnieć Malakai i Mikeson. O dziwo. Karawana też sobie ładnie radzi. Karawana zmiotła wręcz Kugata. No Kugata to nie dziwię się, że gdzieś tam zmiotło, bo w większości on gdzieś tam przegrywa. Elfy się gdzieś tam trzymają, choć widzę, że wampiry tutaj zaczynają bardzo mocno atakować. I tak samo z tego co widzę Enkari ładnie tutaj Slanesh podbija. Bretonia, szczerze powiedziawszy, jeszcze chwilę i przestanie tutaj istnieć, bo tak jak widzicie, Bebdol tutaj miażdży, tych armii ma sporo. Raz, dwa, trzy na ła, trzy armie na ła. Skaven oczywiście już jest przy drzewie i pewnie w następnych 20 turach będzie po drzewie. Orkowie, krwawe ręce w ogóle na Belegara ostro tutaj chyba nachodzą, z tego co widzę. Możemy sobie jeszcze podejrzeć te krwawe ręce, jak to wygląda. Nie, oni się biją z królem. To coś tutaj się chyba jakieś sojusze zawiązały. Dobrze, więc w takim razie zostawmy na razie taki rozwój. Jak widzimy, Baltazar tutaj dosyć mocno ciśnie. Kataj powiedzmy jest bardziej w defensywie, jak widzę Skaweni tutaj mocno cisną. No Skaweni mogą tutaj zdominować po 20 turach, więc zobaczymy co tu się za chwilę wydarzy. Jeśli chodzi o jaszczury, jaszczury widzę sobie radzą, ale widzę chyba śmierć Zincha. Dlaczego widzę śmierć Zincha? Bo widzę, że tutaj idą 4-5 armii prawie jaszczurek, więc to raczej będzie szybki szpil. Widzę, że jeszcze Drakenhof się tutaj trzyma. Narada w Drakenhof. Krasnoludy coś tutaj też zaczynają. No ale Khemri, tak jak mówiłem, już na przykład nie istnieje. Jest 20 tura, a Khemri już po prostu nie ma. Zobaczymy, jak to się dalej gdzieś tam potoczy. Wybaczcie, jeśli delikatnie ścina, no ale niestety to wszystko gdzieś tam obciąża. Widzę, że elfy się rozpastwiły ostro. Elfy wysokiego rodu tutaj miażdżą wszystko. No dobra, pójdźmy w takim razie i zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, moi drodzy, mamy już 40 turę. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Kto jest w sumie Mors jest najsilniejszy, Avelorn jest tutaj mocny, Reinhardt, Kult Rozkoszy, Karawana. No, powiem wam, dosyć ciekawie się to... O kurde, co tu się w ogóle wydarzyło? Co tutaj ta karawana odwaliła? Okej. Może być tak, że ta karawana się zbuguje i ona już nic tutaj nie zrobi. Ogry zaczęły tutaj podbijać, widzę ogry plus orkowie zaczęli podbijać pustynię powoli, czyli te wilcze ziemie. Imryk już w ogóle nie istnieje, Skaweni go zjedli.
Skaweni z tego co widzę zmierzają w stronę krasnoludów. No krasnoludy też jest mała szansa, że przetrwają z tego względu, że tutaj skarśnik ich leje. W sumie wszyscy się biją z krasnoludami, więc krasnoludy będą mieć ciężko. Belegar się jeszcze jako atako powiedzmy tutaj trzyma. Choć widzę skaweni tutaj też już zaczęli wszystko niszczyć. Zobaczmy z kim Ikit walczy. Okej, no może być tak, że Ikit się strasznie sfokusuje na Imperium i wjedzie w te Imperium. Z tego co widzę Elzeb dostaje tutaj nawet łomot, więc powiem wam, jestem trochę zaskoczony, bo wcześniejszą kampanię co grałem krasnoludami było inaczej. Choć tutaj się jeszcze może dużo pozmieniać. Widzę, że Kislev w ogóle przestał istnieć, Malakai już tutaj ledwo się trzyma. Wulfric, no Norska zdecydowanie dostała tutaj boosta. Widzę, że Bretonia stara się tu bronić i pokonuje Belagara czy Belakora, ale przez to, że pokonuje Belakora, no to traci wszystkie ziemie. Jedynie gdzieś Imperium tutaj stara się pomóc. Jeśli chodzi o elfy, elfy się widzicie tutaj pozmieniało. No tutaj flota grozy niszczyła, ale elfy się gdzieś tam pozbierały i zniszczyli ich wszystkich. Widzę tutaj, że elfy Weskiego Rodu pokonały też Slanesha. Kul Rozkoszy tutaj stara się walczyć. Tylko z kim oni w sumie walczą? Oni walczą tylko z elfami i to też nie wszystkimi. Mazamundi tutaj ciśnie Kataj. To sądzę, że raczej z Kataju może wiele nie zostać, więc Mazamundi ich tutaj pokona. Bretonia już jest też na takim skraju wytrzymałości. Ulhart tutaj się trzyma nieźle. Skaweni zniszczyli Itse w momencie. Tak jak sądziłem, że Skaweni będą strasznie dominować, więc Skaweni zdecydowanie tutaj dominują i może jest szansa, że Zinch na przykład przeżyje, czyli Kairos, z tego względu, że Skaweni pocisną no, jaszczury po prostu, bo oni się tam nie lubią. Khemri zniknęło całkowicie, Arkan już też znika. Tutaj widzę, że Lebarasu się jeszcze gdzieś tam broni, ale sądzę, że to raczej długo nie potrwa. W następnych 20 turach to tu się bardzo dużo pozmienia. Więc z tego co widzę, no krasnoludy jeszcze Ungrim się gdzieś tam w miarę trzyma i Grombrindal, ale Grombrindal to tam jest taki bym powiedział śliski temat. Zależy w sumie on się z nikim chyba specjalnie nie bije, tylko z walką. To nie wiem jak to pan będzie wyglądać. Jak wygląda chaos? O kurczę, tam Urkan tutaj ładnie podbija, ale jak widzę Archaon niestety jest bardzo słaby. Nawet tutaj poboczna frakcja Skawenów sobie powiedzmy gdzieś tam radzi. Choć chyba ich w końcu przepchają. Krasnoludy chaosu, tak mówiłem, słabe. Tutaj krasnoludy chaosu walczą z ogrami. Ogrami plus wampirami. Jak te wampiry na nich ruszą, to jest po nich. Tutaj widzę jest dziwna sytuacja, że mroczne elfy dużo tutaj pokonują, a niestety Eshin pada. Choć Eshin ma dużo jeszcze tych armii, więc jeszcze się tu może wiele wydarzyć. W sumie 5 armii, plus jeszcze pewnie może coś gdzieś tam pochowane. Tutaj jest jakaś też armia. Widzę, że Kataj zaczyna przegrywać. No moim zdaniem wygląda to ciekawie. Kolejne 20 tur pewnie przyniesie wiele niespodzianek, więc zobaczmy w takim razie dalej. Jak na razie moja teoria powiedzmy, że w jakimś stopniu się sprawdza, że jednak Bretonia, na przykład tutaj Bretonia gdzieś rządzi na pustyni. Widzę, że Skarbrand trochę się odbił od dna, że pocisnął na przykład Volkmara, a w mojej kampanii było na odwrót. Mimo że nie ingerowałem w tamtą kampanię, jeśli chodzi o Arabię, to tutaj się zmieniło. Widzę, że mroczne elfy się tutaj mocno zmieniły, ale to też jest kwestia wpływu chaosu. Grimgor widzę się trzymać na tej samej zasadzie, choć nie wiem co tutaj zrobi Tamurkan z Grimgorem. Ale on jest jeszcze na łano, to sądzę, że jeszcze się gdzieś tam obroni. Choć Grimgor, no 15 siła na świecie, to jest dosyć słaby. I Grimgor chyba jeszcze walczy z, no właśnie, z Zatanem. Więc Zatan plus Tamurkan, sądzę, że mogą go tutaj raczej pokonać. Fajnie, że jeszcze te poboczne frakcje się trzymają, to właśnie dobre względem tego, co mówiłem. Tutaj się Molder wrąbie w Imperium i tak samo się Ikit wrąbie w Imperium, więc może być tak, że Imperium szybko tutaj zjedzie. No, są jeszcze wampiry, ale wampiry już widzę przegrywają. Zobaczymy, co tu się z tą Sylwanią okaże, bo Sylwania to mnie szczerze powiedziawszy bardzo ciekawi. I widzę, że Sylwania, szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj szału.
No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Następne 20 tur wyjaśni tu już bardzo dużo, więc przepuśćmy do następnych 20 tur. Na 60 turze sądzę, że wiele się zmieni. Dobrze, moi drodzy, 60 tura. Zobaczmy, jak to wygląda. O, Reikland jest pierwszą siłą na świecie, nieźle. Nagarond drugą. Klan Mors trzecia. No jak widzicie, elfy tutaj są, ale też jest w większości, no w sumie jeden, dwóch skawenów, mamy elfy. No elfów jest sporo, elfy widzę tutaj ładnie sobie radzą, aż sobie podejrzymy, co oni tutaj pozajmowali, że oni sobie tak dobrze radzą. Elfy. Aha, elfy widzę wspomagają Bretonię i starają się chyba obronić przed skawenem i orkami. Z kim walczy Ikit? Okej. Ikit trochę sobie tutaj chyba poszalał, wybrał za mocnych wrogów. Dziwne, że w ogóle jeszcze Morgur żyje. Morgur walczy tylko z Saratosą, to może w sumie dlatego, że Skaven na przykład ich nie pokonał, bo u mnie w kampanii było tak, że Skaven ich jednak pokonał. Widzę, że niebieskie krasnoludy tutaj walczą dosyć zaciekle i jest to dosyć ciekawe. Krasnoludy chyba dostały duże wsparcie od innych krasnoludów, bo widzę czerwony krasnolud tutaj ostro walczy, tylko że czerwony krasnolud zacznie teraz przegrywać i to tak zdecydowanie, z tego względu, że Molder go wykończy, w 99% jednak Molder go tam wykończy. Tamurkan widzę, że przez 20 tur w sumie nic nie zrobił, tutaj stał i dalej tutaj stoi. Co się dzieje w Kataju? No, jak widzicie, zdecydowanie klan Eshin tutaj przecisnął Kataj. Widzę, że Kata 1 już prawie przestał istnieć. Baltazar tutaj stara się coś wywalczyć, ale czy Baltazar to wywalczy? Raczej sądzę, że on jest też już do piachu, z tego względu, że tu już armii nie ma. Widzę, że mroczne elfy przerżnęły przez kolejne 20 tur. Zbagowany Helman Gorst, ale widzę, że Mors tutaj dosyć ostro szaleje. Mors widzę zaczął wojnę z orkami i dlatego pewnie krasnoludy przeżyły. Jest jeszcze szansa, że niebieski krasnolud coś tu ogarnie, ale tak jak mówiłem, chwilowo, bazowo zgadzamy się z tym, co akurat mówiłem wcześniej, że Imperium, krasnoludy, skaweni, no będą się tutaj zdecydowanie najmocniej bronili. Jestem zaskoczony tym, co tu się dzieje, bo tutaj się dzieje dosyć ciekawie. Liberasu pocisnęło tak naprawdę niebieskiego jaszczura, ale to też ze względu tego, że krasnoludy ich zaczęły atakować. Widzę, że tu jest dosyć ostra bitka i chyba Zinch może tutaj polec. Z tego co widzę, jaszczury się obroniły przed Pestilensem. Pestilence chyba ma problem... A nie, on nie walczy z nimi, dobra, to z kim walczy Pestilence w takim razie? Okej. No tutaj powiedzmy nieciekawie. Nie wiem, co tutaj się dzieje ze względem właśnie wampiry tutaj ładnie cisną. Wampiry, jestem zdziwiony, że coś robią. Flota grozy poległa. Saratosa już tak pół na pół. Ogry się nawet bronią, ale wydaje mi się, że to nie potrwa długo. Więc tu się coś wydarzyło. Okej, mroczne elfy zaczęły cisnąć Wulfrika z tego co widzę. Ale Wulfrik też przez to dostaje łomot, bo toczy tutaj wojnę z wieloma frakcjami. A nie, to już jest sojusz, dobra, bo widzę, że Malakai tutaj podbijał go i tutaj dużo na tym stracił. Dobra, powiem wam, że następne 20 tur chyba wyjaśni tutaj, ale widzę, że Arkan w ogóle się odbił i pokonał całą Bretonię, no to powiem wam grubo. Nie wiem, co tu zaszło, ale nie wiem, czy po prostu Skarbrand tutaj się nie wbił i nie pomógł. W sumie Skarbrand już ma 40 poziom, więc dosyć chłop poszalał. Arkan ma w sumie 20. No to tam Skarbrand musiał zdecydowanie zadziałać. Zobaczmy jak tutaj. No, krasnoludy coś tu się bronią. No, te czerwone krasnoludy chaosu to raczej odpadną. Helman Gorsk, gdyby się nie zwiesił, sądzę, że te krasnoludy czerwone już by dawno odpadły. Ja sobie tutaj jeszcze tylko wpiszę pokój, żeby mieć akurat z tą frakcją, bo one coś tam się bagują czasem i jakieś takie główne frakcje mi wypowiadają wojnę. No dobra, jestem na pewno pod wrażeniem elfów wysokiego rodu, że sobie tutaj radzą. Choć z drugiej strony tu jest tyle frakcji tych elfów, że ciężko, żeby sobie nie radzili. Choć widzę, że kult rozkoszy tutaj coś zaczął działać. Więc możliwe, że jeszcze kult rozkoszy coś tutaj podziała. I zobaczymy, co tutaj Alit Anar zrobi.
Krasnoludy widzę zaczęły podbijać zdecydowanie. O, Grombrindal tutaj jest, zaczął podbijać Walkię, więc zobaczymy, czy Walkia w następnych 20 turach też odpadnie. Przejdźmy w takim razie dalej. Wydaje mi się, że fajnie już tutaj omówiłem, idziemy dalej. Moi drodzy, 80. tura, Nagarond pierwsza siła, Reinhardt druga siła, Avelorn trzecia siła. Avelorn tutaj z nikim za bardzo nie walczy, widzę, że to się bardziej broni. I jego armie tutaj są, no w sumie na kółeczku, tutaj się nic nie zmienia. Pestilence dalej czwarty. Więc Pestilence tutaj mocno ciśnie i z tego co widzę Pestilence ma sojusz ochronny z akurat Mrocznymi Elfami i wydaje mi się, że będą Mazamundiego tam przeciskali. Jeszcze możemy zobaczyć jak tam Mazamundi sobie radzi, ale Mazamundi słabo ma w miarę armię. 18 też siła. I toczy wojnę w sumie z całą Lustrią, więc zdecydowanie będzie tutaj miał ciężko. Archaon 6, znaczy 6 osad, 20 siła. Archaon tutaj słabo sobie radzi. Ale z tego co mówiłem i wcześniej widziałem, Ungrim tutaj zacznie dostawać łomot. Chyba że jest szansa, że Imperium trochę wspomoże Ungrima. A z tego co widzę tak się delikatnie dzieje. Wulfric zaczął... No, Wulfric tutaj ma bardzo mieszanie, ale widzę, że Nagarond się do niego też wbił. Z tego co widzę, Alit Anar został zmieciony. Arki swoje robią z tego co widzę. Została mu, w sumie ostatnie osady mu zostały, armii on w ogóle już tutaj nie ma. Nagarond tutaj mega mocno pocisnął. Kult do rozkoszy dalej stoi w tym samym miejscu. Widzę, że krasnoludy starają się przebić i może im coś tu nawet z tego wyjść, z tego co widzę. Krwawa walka tutaj gdzieś tam przegrywa raczej. Jeśli chodzi o Imperium, no Imperium trzyma się znakomicie. Nie ma tutaj większych problemów. Ikit dalej stoi w tym samym miejscu. No Ikit ma ciężko, bo Ikot walczy, widzę tu z wieloma frakcjami. Z tego co widzę, piraci coś starają się zrobić, ale co oni starają się zrobić, to nie wiem. Niebieski krasnolud tutaj pomógł królowi, tak samo czerwony. I widzę, że Morz jest delikatnie odpychany. Zobaczymy, czy w następnych turach coś się zmieni. Szkoda, że Gorz jest zamulony. I tak samo ogry stoją w miejscu. Ale co zrobić? Klan Eshin, no jak jest dobra szansa, to mogą tutaj pokonać akurat Zaominga. Ale Baltazar tutaj czujnym okiem stara się chyba wspomóc. Bo Eshin walczy, a Eshin nie walczy z Baltazarem. Dobra, to tu może być duża zmiana w tym wszystkim. Czerwony krasnolud stara się coś powiedzmy ugrać. Czerwony krasnolud też w sumie walczy z Gorsem, który jest zbagowany, więc może dlatego ma szansę coś zrobić. Khalida, widzę, że niebieski jaszczur odleciał. Widzę, że krasnoludy tutaj zaczęły ostrą bitkę z Skarbrandem. I z tego co widzę, Skarbrand ją przegrywa, więc Skarbrand w następnych turach zniknie. Ale Arkan zaczął dużo tutaj podbijać ziem, a Arkan widzę, że nie toczy wojny. Skarbrand, okej, to już wiem dlaczego Skarbrand jest w sumie pokonany. Jednak się na niego mocno wzięli. Tutaj wygląda sytuacja następująco. Zinch będzie atakowany z dwóch stron. Jedynie jest kwestia tego, że ta poboczna frakcja się tutaj trzyma Slaneshowa i to jest dla mnie zaskoczenie. Choć u mnie w zwykłej kampanii tak samo było, że ta frakcja Slaneshowa miała 8 miast, więc sporo. No ale Lustria jest zdecydowanie zdominowana przez Skavenów i no w sumie Mroczne Elfy. Następne 20 tur sądzę, że przyniesie wiele. Jeśli nie będzie aż takich dużych zmian, no to po prostu puszczę do 50 tur i będziemy już chodzić co 50 tur, bo widzę, że tutaj coś chłopaki się bardzo obijają. Przejdźmy w takim razie do następnych tur. Moi drodzy, 100. tura, Helmangorst rusza na wojnę z tego co widzę z Imperium. No, będzie się tutaj ewidentnie dużo działo. Co tutaj się w ogóle dzieje w Kataju? Kataj widzę, jeden zniknął już z tego co widzę z powierzchni. Drugi Kataj jest już na takim delikatnie przetrwaniu, ale widzę, że też chyba się go pożegnamy. Może być tak, że niestety Imperium też tutaj padnie, jeśli chodzi o Baltazara, bo Baltazar nie da rady walczyć ze Skavenami, z Chaosem, jeszcze z Gorstem. Widzę, że też armia ogrów ruszyła i to tak dosyć grubo ruszyła. Z kim ogry walczą? Z Tamurkhanem, okej. No, z tym Tamurkhanem to tak słabo widzę. Tamurkhan chyba dobija nawet tego Grimgora, więc Grimgor zaraz tutaj odpada. Archaon, wszechwybraniec, nawet sobie gdzieś tam radzi.
Z kim on w ogóle walczy? Okej, on nie ma za bardzo wrogów, dobra, no to on dlatego gdzieś tam daje radę. Jeśli chodzi o Malusa, Malus tutaj walczy, z kim walczy Malus? O, patrzcie, w ogóle Malakai zniknął z mapy. Jeśli chodzi o Moldera, też może być tutaj u niego bardzo krucho, bo krasnoludy czerwone zaczęły się odbijać i bardzo dużo armii Imperium tutaj ruszyło. Imperium w ogóle bardzo mocno ruszyło i chyba będą chcieli podbić w ogóle cały ten kawałek mapy. Nawet poboczne jeszcze frakcje Imperium się widzę tutaj trzymają, nie są skonfederowane. Jeśli chodzi o Ikita, Ikit zaczął tutaj przegrywać zdecydowanie swoją wojnę. Z tego względu, że no, walczy z wszystkimi elfami, walczy z krasnoludem, z Bretonią, Imperium. No i przez to no, nie ma on szans wygrać. Zobaczmy, co się stało w Lustri. W Lustri widzę, że dalej żyją swoją sielanką. Tutaj się za wiele nie zmienia. Mazamundi widzę się chyba broni, ale widzę, że bardzo mało armii Mazamundi już ma, więc jest szansa, że jednak zacznie przegrywać. Nie wiem, czemu te armie się tak bardzo wieszają u komputera. Więc, elfy nawet powiedzmy kult rozkoszy zaczęły kontratakować. Malekith to widzę coś się też zatrzymał. Aha, bo on z krasnoludy zaczął ostro bić. Widzę, że krasnoludy chcą się tutaj poprzebijać do niego, ale to jest ostatnia armia krasnoludów, więc to też może długo nie potrwać. Chyba że elfy wspomogą, bo widzę, że elfy też walczą z Malekithem. No, Malekith ma tutaj w sumie 3 takich przeciwników, którzy nie będą mu dawali raczej odpocząć. Więc to się tak za wiele nie zmieniło. Chyba zrobimy tak, że zrobimy więcej tur, no może z 30, 40, może 40 tur puścimy do przodu i zobaczymy jak to będzie. No szkoda, że Skarbrand odleciał. Liberasu się powiedzmy trzyma, bo oni chyba sojusze mają z krasnoludami. Nie, oni po prostu w sumie z nikim nie walczą. Nie mają żadnych handlów, niczego. Więc też dzięki temu się trzymają. Arkan. No kurczę, powiem wam, że te komputery coś tak dziwnie ze sobą, nie chcę się jakoś za specjalnie leć. Z jednej strony spoko, bo gdzieś tam się dali radę jakby odbić od dna, ale z drugiej strony jakby wszyscy ze sobą walczyli, byłoby to pewnie szybsze. Choć mogłoby im po prostu armii braknąć. Dobra, w takim razie puścimy chyba 40 tur i zobaczymy jaki będzie rezultat. Po 20 tur to widzę, że wiele się tu nie zmienia, bo pewnie atakują na przykład, nie wiem, tutaj krasnoludy, to automatycznie Malekith gdzieś tam ich odbija i przez te 20 tur się gdzieś tam toczy. Choć widzę, że Malekith ma bardzo duży potencjał zająć już tą stronę i iść w dół na elfy wysokiego rodu. Chyba że elfy wysokiego rodu już będą walczyć z Malekithem, ale na razie widzę, że nie. Malekith w ogóle jest pierwszą siłą na świecie, Rękan drugą, Pestilence trzecią. Jeśli chodzi o ilość osad, no tu jest bardzo podobnie. No krasnoludy, tak jak mówiłem, krasnoludy tutaj ewidentnie górują. Tylko król jest jakiś taki słaby, no ale król bardzo ciężko tam walczył i szczerze powiedziawszy, no bronił się dużo przed nimi. Przejdźmy w takim razie dalej. Moi drodzy, pierwsza siła na Garond, Reinhardt druga, Karak trzecia, Kult rozkoszy czwarta, no Pestilence też mega tutaj ciśnie. I jak mówiłem, Skaweni bardzo dobrze sobie radzą, tak naprawdę krasnoludy dobrze sobie radzą, Imperium dobrze sobie radzi, Mroczne Elfy o dziwo sobie dobrze radzą. Jestem trochę w szoku, ale na Garond zawsze miał jakąś tam styczność z bardzo mocnymi armiami. Zaczyna się już tutaj trochę rozjaśniać, frakcji zostało 60, no powiedzmy z jakieś 50 frakcji zostało takich porządnych, reszta to jest raczej taki chłam. Jeśli chodzi o Zincha, już zostaje pokonowane, bo jeszcze wydaje mi się 20 tur max i go już dojadą. Z tego względu, że Zinch będzie pewnie jeszcze skakał, jakiś przejmował wioski. Krasnolud zaczął tak naprawdę Arkana cisnąć i jak zauważycie, Arkan dostał mega łomot, bo ma jedną armię tylko. I szczerze, raczej po 20 turach też przestanie istnieć. Nie wiem jak będzie z jaszczurami, ale jaszczury widzę mają dosyć taki duży spadek względem frakcji. Tym bardziej, że jaszczury będą na pewno z krasnoludami się biły. Nie sądzę, żeby się nie bili. Tutaj nie wiem co Skaven odwala, bo Skaven się zaczął wieszać, ale Mazamundi zaczął też przegrywać już tą kampanię. Ciekawi mnie co tutaj się wydarzy względem na przykład Skavenów, czy oni się będą gdzieś tam dogadywać, czy nie. Jeśli chodzi o na przykład elfy wysokiego rodu, możliwe, że one zaraz tutaj zaczną przegrywać, z tego względu, że na Garond szybko sobie upora z krasnoludami, bo krasnoludy już tutaj są bardzo wyczerpane i sądzę, że jak zacznie z nimi tam gdzieś walczyć, no to zajdzie tak samo do właśnie Rogelika.
Jeśli chodzi o skawenów, tutaj skaweni zostali mega wyparci przez krasnoludy niebieskie. Z tego względu, że tutaj też elfy pomagają i powiem szczerze, no dużo frakcji gdzieś tam im pomaga i dają sobie radę. Jeśli chodzi o Imperium, no Imperium jest w najlepszym porządku, Wulfrik już zaczął tak naprawdę ginąć. Krasnoludy są na ostatnim mieście chaosu. Tutaj jeśli chodzi, co tutaj się wydarzyło, no tu jest mega sieczka. Tutaj krasnoludy, akurat król krasnoludów wszystkie swoje siły przerzucił na tą stronę i dosyć mocno walczy. Jeśli chodzi o Kataj, no Kataj chyba już nie istnieje, tak. Kataj już nie istnieje, skaweni tutaj się trzymają. Jedynie co tu jest duża walka z Geltem, ale Gelt na pewno już rekrutuje bardzo mocne jednostki typu jakieś właśnie te okręty lądowe. Ale sądzę, że to też długo nie potrwa. Jeszcze kwestia, czy krasnoludy chaosu wypowiedzą mu wojnę. Jeśli mu wypowiedzą mu wojnę, to on też przestanie istnieć. Dziwi mnie, że krasnoludy chaosu się tak mocno trzymają. Choć krasnoludy chaosu widzę mają problem tutaj, bo Grimgor zaczął szaleć. Grimgor zaczął mega szaleć i przycisnął tam Urkrana bez żadnego problemu. I możliwe, że on będzie w ogóle chaos podbijał, więc chaos wychodzi bardzo słabo w tym rozliczeniu. To, co też oczywiście mówiłem na filmiku wcześniej, że takie miałem przeczucia i tak faktycznie jest. Jedynie co do Morsa miałem złe przeczucia, bo przeczucia miałem takie, że Mors faktycznie tutaj przeżyje i będzie cisnął. Z Morsem był ten problem, że inne krasnoludy wspomogły go i przez to przerąbał, zdecydowanie przez to przerąbał Mors. Królowie grobowców udało im się przetrwać z tego względu, że Skarbrand jak jeszcze żył, pomógł pokonać na przykład większość armii Bretonii, bo u mnie jak grałem kampanię, no to niestety Skarbrand został pokonany i przez to upadł Arkan. Jeśli tutaj chodzi o na przykład okej, czyli w sumie wampiry też odpadają, skaweni ich tutaj przecisnęli. No mroczne elfy dominują na świecie, Imperium dominuje na świecie, elfy wysokiego rodu dominują, ale to jest jeszcze moim zdaniem przez chwilę. Przy kolejnych 40 albo 60 turach będzie tutaj mega duża sieczka. Może puszczę po 40 turach, bo 40 tur to już tutaj się wiele zdarzy, bo jednak komputery już mają mocne te armie. Możliwe, że upadną wampiry. No bo krasnoludy na pewno przejadą po wampirach, no wampiry nie mają w ogóle szans w kampanii. Sami widzicie, że to tak się potoczyło, że wampiry wszędzie gdzieś przegrywają. Zobaczymy w takim razie, co się dalej gdzieś tam ułoży. Moi drodzy, 180 tura i zobaczmy, jak to wygląda. Nagarond pierwsza siła, Renkland druga siła, Arkwilion trzecia siła, krasnoludy tutaj bardzo mocno się trzymają, skaweni też sobie nawet radzą. To jest tak jak sądziłem, że właśnie Imperium, krasnoludy to będą dosyć mocno się tutaj trzymały. Tak samo skaweni, tylko skaweni mają ten problem, że tutaj jest bardzo dużo pozytywnych frakcji i one w większości posiadają ze sobą sojusze. I też nie chciałem robić czegoś takiego, żeby każda jakby frakcja z każdą walczyła. No bo tak standardowa kampania ogólnie nie wygląda, więc moim zdaniem warto właśnie podkreślać takie rzeczy, które są w standardzie w kampanii, a nie wrzucając milion modów do AI i potem patrzeć na te rezultaty. No rezultat jest taki, że tutaj jest w większości duża szansa, że raczej pozytywne frakcje wygrają typu Imperium, krasnoludy. Z tego możemy też zauważyć, że krasnoludy już zaczęły tutaj podbijać w stronę Kataju, a w stronę Kataju no dużo tutaj takich mocnych przeciwników już w sumie nie zostało. Problem jest właśnie taki, że frakcja typu, nie wiem, krasnoludy, Imperium, no to są frakcje takie, które mają mocne bardzo jednostki, przez to, że krasnoludy mają latające balony, a znowu Imperium mają, wiadomo, te statki lądowe, okręty lądowe, które mają bardzo dobre statystyki i przez to gdzieś tam górują. Jak z tego sobie nawet zobaczymy, no to teraz chyba najwięcej, no właśnie, Renkland ma 59 osad. Możemy sobie po osadach przejrzeć, jak to w ogóle wygląda. No krasnoludy bardzo dużo mają osad, bo razem krasnoludy mają ze 130 osad. Imperium, mimo że dwie frakcje Imperium to już mają prawie 80. No elfy trzymają też dosyć dobrze tutaj pieczę. No udało im się tutaj bez problemu pokonać. No elfów tych frakcji też jest więcej, więc jak jest więcej frakcji, a AI został wzmocniony względem tego, że poboczne też frakcje stały się mocne, no to wtedy tam, gdzie jest dużo elfów na takim rogaliku, jest zdecydowanie lepszy jakby szansa wygrania dla AI, więc dlatego też tego nie ma szans raczej zdobyć jak dla mnie. Tym bardziej, że Renkland, z tego co widzę, Imperium Bretonia w ogóle się wbił w chaos.
więc tutaj chaos będzie mieć duże problemy. Jedynie gdzieś tam mroczne elfy mają duży plus za te arki, że tych ark mają sporo. Jak sobie zauważymy, no tych ark jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I możliwe, że te arki gdzieś tam będą ratować, ale zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Zinch, no Zinch, jak widzicie, został wypędzony ze swoich ziem. Jedynie co to stara się tutaj przetrwać, zajmując magią oczywiście swoje jakieś osady. Lybarasu zaczęła tutaj chyba też coś kminić. Możliwe, że krasnoludy wypowiedzą wojnę Lybarasu i Lybarasu też szybko się zwinie. No i tutaj będą rządzić krasnoludy. Tutaj z tego co widzę, Skaweni jeszcze żyją, ale te elfy chyba tutaj do nich płyną, więc jak te elfy tu dopłyną, plus jaszczury przyjdą, jest duża szansa, że krasnoludy też się tutaj wybiorą i moim zdaniem ta frakcja na Lustri tutaj wszystko przegra. Mroczne elfy przegrają, Skaweni zdecydowanie przegrają. Najdłużej pewnie Nagaron będzie się bronił i ewentualnie tutaj może Wlicz, bo Wlicz jest trochę powiedzmy chroniony, Wlicz i Zatan jest chronione trochę przez Grimgora. Grimgor tutaj też toczy wojnę z Caradrim, z Ungrimem walczy, więc moim zdaniem trochę się będą tam utrzymywać. Dobra, zobaczymy jak to będzie dalej. Zobaczymy w następnych turach, które będą znowu za 40, czyli 220 tura. Moi drodzy, mamy 220 turę i jak widzicie, no tutaj zdecydowanie się pozmieniało. Jaszczury dalej się tutaj trzymają, na przykład Zinch już odpadł. Lybarasu chyba, no właśnie, Lybarasu walczy z krasnoludami, więc sądzę, że krasnoludy bardzo szybko się z nimi uporają. Z tego co widzę, śmiesznie, a nie, dobra, to są ten, Lybarasu. Już myślałem, że coś tu z krasnoludami się dzieje. Wampiry, Gorst jeszcze tutaj chwilę walczy, ale widzę, że Imperium w ogóle całkowicie odpadło przez te 40 tur, mimo że trochę tych miast mieli, no to Skaweni, Chaos, chyba Chaos, z tego co widzę, większości ich gdzieś tam pokonali. Skaweni się jeszcze tutaj trzymają, ale to już przy takich ostatkach sił, więc dużo z tego nie będzie. Imperium, no Imperium tutaj mega przejechało, no już dojechali do Malusa, no Imperium zajęło też Norską, no jeszcze powiedzmy prawie całą Norską. W Lustrii jak tu wygląda. No Lustria to jednak te elfy faktycznie się tutaj do nich dobiły i mega ich tam przycisnęli. O, widzę, że krasnoludy i jaszczury też idą od dołu, więc to raczej przestanie istnieć. Sądzę, że tak do 40, no może 80 tur, jak gdzieś tam przeskipujemy. Mazamundi został uratowany przez elfy i tylko dlatego w sumie przetrwał, bo Mazamundi, jak widzieliście wcześniej, już tutaj miał tylko 2-3 osady, więc już był przy końcówce. Tutaj jakieś duże zgromadzenie też elfów walczy z Malekitem. Malekit raczej ma tutaj słabo. Tym bardziej, że Malekit ma tutaj jeszcze Bretonię, Imperium koło siebie. O Jezus, ale to... No ciekawie mi, czemu oni się tak bagują. Bo gdyby tą całą armię gdzieś tam ruszył, no to mogliby naprawdę sporo podbić. No tak jak mówiłem, dalej utrzymuję raczej tezę, że Imperium i krasnoludy są za mocne z tego względu, że to są dwie pozytywne frakcje, a w negatywnych frakcjach nie ma takich mocnych frakcji, które mają dużą przebitkę na automacie, na samych tych jednostkach. Dlatego no, wygląda to dosyć nieciekawie. Szkoda, że właśnie tak to wygląda, bo jakieś negatywne frakcje powinny dostać bardzo mocne boosty, bardzo mocne jednostki, bo w większości jak będziemy toczyć gdzieś tam bitwę, no to będziemy toczyć po prostu z tymi bitwę. Jedyna opcja jest taka, że gdy zaczniemy na przykład frakcją, nie wiem, przykładowo leśne elfy, tak, Skaweni, no to zniszczymy na przykład Imperium i Imperium gdzieś tam mega nie powstanie, bo krasnoludy. No i wtedy cały układ na świecie się też pozmienia. Na daną chwilę wygląda to tak, jeśli chodzi o układ sił, no Nagaron najsilniejszy, bo ma dużo armii, ale stoją w miejscu, Imperium bardzo ładnie sobie radzi, krasnoludy mega mocno sobie radzą, elfy wspomagają oczywiście krasnoludy o dziwo, więc też tam mocno się trzyma. No, są frakcje, które już będą powoli gdzieś tam odpadać, z tego co widzę. Jusakowie, no Jusakowie to padną, Królowa, Legion Królowej już też tutaj ledwo dyszy, no ale nie ma szans, jak tu jest Imperium, mamy jeszcze dodatkowo Bretonię, jeszcze elfy, no nie mają raczej szans. Jedynie co Grombrindal nie dożył tego czasu, więc przejdźmy w takim razie dalej. 260 tura już tutaj jest przy nas. No tak jak mówiłem, Lustria będzie pokonana, no elfy zdecydowanie tutaj zdominowały inne elfy. Tutaj mamy dużo tych ark, ale te arki są bardzo słabe. Dodatkowo, no jaszczury też dużo armii tutaj już uzbierały. Już 8 armii z tego co na szybko liczę widzę.
Mazamundi wraz z elfami też tutaj podbili. Malekith jedynie z takich jeszcze gdzieś tam wrogich się w miarę utrzymuje, ale Malekith może mieć słabą sytuację, bo widzę, że Wisseland tutaj Nuln, czyli po prostu Elzeb mega mocno ciśnie, dużo tych armii też posiada. Nie wiem, czy to jest akurat, nie widzę akurat Elzeb tutaj. No nie ma tutaj Elzeb. No ale wygląda to słabo. Malus się tutaj skrył u niego na wyspie. No Malus jeszcze tutaj utrzymuje jakieś osady, z tego względu, że nie toczy wojny z Imperium. Dlatego mogą jeszcze gdzieś tam się trochę utrzymywać. Dużo armii Malekita jest przy tak naprawdę Rogaliku, ale czy oni coś tu zdziałają? Mała bardzo szansa. Jedynie szansa jest taka, że w sumie widzę, że tych armii elfów jest dużo tutaj pokonanych. Juwerse tutaj mega mocno się jeszcze trzyma. Ale nie wiem, czy krasnoludy też nie zaczną. Możemy zobaczyć, z kim Malekith ma wojnę. Okej, no dopóki Malekith nie ma wojny z Imperium i Bretonią, no to jeszcze się gdzieś tam wytrzyma. Arabia została zmiecona przez krasnoludy. Już widzę, Liberasu tutaj dobijają, już taki ładny kawałek mapy wycięli. Thorgrim widzę też pomógł. Thorgrim może tutaj się mocno wbić. Thorgrim jedynie co nie umie się, widzę, przebić specjalny przez Grimgora. Choć Grimgora atakują Imperium, Ungrim, Thorgrim, to raczej to będzie krótki czas jego żywotu. Jedyne jest opcja, że Chaos jeszcze tutaj coś zainterweniuje, ale z tego co widzę, tu idą mega mocno 4 armiami, to będzie trochę ciężko się z nimi gdzieś tam przebić. Widzę, że wykańczają jednego po drugim. No Chaos zdecydowanie odpada w przedbiegach. No Chaos po prostu nie ma szans, w ogóle stoi w miejscu, nigdzie się nie przebija. Zobaczymy, co to będzie w 300 turze, a najwyżej po 300 turach, jeśli będzie jeszcze jakiś sens, to będę robił już co 50 tur, no bo tutaj już przez 40 tur sądzę, że dużo się nie zmieni. Kwestia, żeby po prostu pozytywne frakcje wypowiedziały sobie wojnę. Choć zobaczymy, czy do tego w ogóle dojdzie. Moi drodzy, mamy już tutaj 300 turę. Jak widzicie, kto rządzi? Imperium rządzi. Na Imperium krasnoludy po prostu miażdżą tutaj wszystko. Pod względem osad, które tutaj mają, no jak widzicie, jest to niestety taka przebitka, że Imperium i krasnoludy to pierwsza piątka tak naprawdę najmocniejszych. W sumie można by powiedzieć nawet 6, bo jeszcze Ungrim też się tutaj załapuje. Nagarond jedynie ma taką przewagę, jeśli chodzi o siłę, no z względu pewnie ark, bo gdyby nie miał tych ark, byłoby tutaj zdecydowanie inaczej. Z kim walczy też tutaj Nagarond? No Nagarond jeszcze nie wywołał wojny z Imperium. Imperium trochę się zahamowało, zbagowało i nie wiem, czy oni zaczną się tutaj bić, czy nie. Jest duża szansa, że jednak zaczną się bić. Co tutaj jest w Kataju? No w Kataju krasnoludy zaczęły... Thorgrim zaczął bardzo mocno tutaj wchodzić i jak widzicie Imperium również tutaj jest. Zobaczcie sobie, jest tutaj Imperium i Imperium jest nawet tu u góry. No Imperium bardzo się tak szeroko gdzieś tam rozłożyło. Powstała tutaj, widzę, wojna między krasnoludami i elfami, więc tu się trochę pozmienia. Możliwe jest też, no właśnie, bo to krasnoludy wszystkie walczą z elfami. Nie wiem, kto to jeszcze w sojuszu z takim. Aha. Jeszcze będzie tutaj duża jadka, widzę, jeśli chodzi o jaszczury. Z tego względu, że jaszczury nie mają z nikim jakiegoś sojuszu większego. Więc jaszczury będą na pewno tutaj chciały z kimś walczyć. Nie wiem jeszcze jak z tymi elfami, ale z tego co widzę, elfy walczą z krasnoludami i z Malekitem. No, niebieskie krasnoludy jak zaczną się tutaj dobijać, no będzie ciekawie. Moim zdaniem jeszcze zrobimy tak, że puścimy na pewno, tylko że teraz może puścimy po 50 tur i zobaczymy jak to w praktyce wygląda. Ale moim zdaniem w 99% Imperium i krasnoludy to po prostu wygrają z każdą frakcją, ze względu po prostu chociażby tego automatu. No chyba, że leśne elfy coś wykminią, ale jest to moim zdaniem bardzo trudne do ogarnięcia, więc zobaczymy jak to wygląda. No bohaterów mają na bardzo wysokim, widzę tutaj poziomie, w większości gdzieś tam 50, krasnoludy tak samo. Dobra, pójdźmy w takim razie tury i zobaczymy. Moi drodzy, 350 tura i jak widzicie tutaj Kata już jest podbity przez krasnoludy i Imperium. Co tutaj dalej wygląda? No widzę, że jeszcze tutaj się bronią, powiedzmy, mroczne elfy, z tego względu, że w sumie nikim chyba nie toczą za bardzo bitwy. No tylko z elfami się w sumie leją, to dlatego tutaj te ziemie są niewzruszone. Tutaj widzę krasnoludy wypchały elfy leśne.
No, elfy leśne już tutaj mają chyba ostatnią nawet prowincję. A nie, jeszcze mają wiadomo, na Lustrii jakieś prowincje, ale krasnoludy już tutaj dużo armii przerzucili, bym powiedział, że nawet bardzo dużo armii tutaj jest przerzuconych krasnoludów, z tego co widzę z 12, więc tu będzie bardzo szybka walka. Z tego co widzę, elfy wywołały wojnę z krasnoludami, więc w następnych 50 turach może być tak, że Rogalik zacznie powoli znikać. Lustria zostanie też już podbita przez krasnoludy. Jeszcze jaszczury tutaj coś kombinują, ale jaszczury... A, jeszcze jaszczury biją się z wszystkimi krasnoludami, więc może być tak, że to będzie opóźnione dzięki temu. Ale jak na razie wygląda to dosyć ciekawie. Tak jak mówiłem, no Imperium Krasnoludy zdecydowanie tutaj górują. Sądzę, że dobijemy do 400 tury i już to zostawimy. Z tego względu, że i tak Krasnoludy już nie mają jako tako przeciwników, czy tak samo Imperium. Na Imperium 137 osad Renkalt. Tutaj mamy żelazną brew, czyli Torek ma 84. No Krasnoludy tutaj mają razem 90, 180. 200 ponad osad, Imperium też koło 200 prawie osad, więc no przebitka ogromna, czyli reszta frakcji, gdzie zostało może z 15 frakcji, posiada ze 100 do 150 osad, no gdzie sam Renkalt ma w sumie tyle. Więc to już będzie pewnie końcowy efekt. I zrobię też pewnie taki, powiedzmy, skip turn względem normalnych tur. Nie very hard, tylko na przykład normalnych. I zobaczymy, jak na normalu radzą sobie te frakcje. Czy jest ogromna różnica, czy nie. Dobrze, przeskipujmy w takim razie do 400 tury. Moi drodzy, dotarliśmy do finału, czy 400 tura. Jak widzicie, krasnoludy zaczęły tutaj podbijać jeszcze więcej ziem. No i zaczęła się wojna, z tego co widzę, z Imperium. No Imperium będzie się bardzo długo bronić przed krasnoludami. Sądzę, że krasnoludy i tak mimo wszystko wygrają tą bitwę, z tego względu, że tych krasnoludów jednak jest więcej frakcji, no bo mamy tak naprawdę jedną frakcję, drugą frakcję, choć w sumie widzę, że oni się tu połączali. No w sumie 3 frakcje krasnoludów, ale jedne krasnoludy mają całą Arabię, prawie całą Lustrię i zdecydowanie pokonają ich tutaj. Z tego względu też, że możliwe, że będzie wojna na przykład Imperium z Mrocznymi Elfami i Imperium straci już wtedy całkowicie szansę na wygraną. Imperium też tutaj będzie przegrywać wojnę z krasnoludami. Tak sądzę, że krasnoludy bardzo szybko tutaj ich odeprą i ze względu tych armii, które oni tutaj posiadają, możemy sobie nawet zrobić takiego, powiedzmy, takie sprawdzenie. Wpiszmy sobie wasal. I mamy teraz podejrzenie tych armii, jakie tutaj posiadają i możemy sobie to sprawdzać. No jak widzimy, armie są dosyć ciekawe stworzone. Możemy zobaczyć, co tu jeszcze posiadają. No właśnie, balony tutaj się już zaczynają, działa, rębacze. Zobaczmy, co tutaj na przykład ma Imperium w takim razie, jeśli chodzi o same na przykład te jednostki. No, czołgi. A jeszcze tutaj zobaczmy te Imperium, bo Karol tutaj akurat ma więcej tych armii, więc będziemy wiedzieć, jak to wygląda w praktyce. No właśnie, statki, gryfy, sama kawaleria, czołgi, same statki. Tutaj mieszanka, no tutaj rekrutuje też czołgi. Możemy jeszcze zobaczyć, co tam rekrutuje na przykład Bretonia. No Bretonia, bardzo słaba armia. Tutaj jesteś rycerze Grala i okej, ale tak to w sumie szału nie ma. Zobaczmy sobie jeszcze mroczne elfy w takim razie, co tutaj mroczne elfy rekrutują. Potwory widzę, co tutaj mamy? Tutaj jest jakaś mieszanka, to jest jakaś chyba słaba armia. No ale smoki, widma. A tutaj Morathi nie mamy, dobrze. Zobaczmy jeszcze Morathi w takim razie. A jeszcze mamy Malusas tutaj, z tego co widzę. No Morathi też bardzo mocne jednostki, jeszcze tyle ark co tutaj jest, to zdecydowanie przełamią ich. Z tego co mówiłem właśnie, elfy wysokiego rodu są bardzo słabe pod automat i u nich jedyna taka największa siła jaka jest, to jest po prostu ilość, że tych frakcji jest sporo i to im daje naprawdę dużego boosta. A niestety takie krasnoludy, czy tam na przykład Imperium dzięki tym statkom, balonom zdecydowanie tutaj niszczą wszystkich. Z tego co widzę tutaj rębacze mają ładne statystyki. Widzę, że też zaczęły jaszczury. Jaszczury się tutaj poddały i chyba podpisali traktat pokojowy. Dokładnie, jaszczury z nikim nie walczą. Też z Jersey sobie tutaj widzę zrobili jakiś traktat pokojowy.
No moim zdaniem skończymy na 400 turze, chyba że wam się będzie to mega podobało, no to najwyżej jeszcze wczytam tego save'a i poświęcę parę godzin, żeby dobić tam do, nie wiem, 800 tury, no bo wtedy może się wyjaśnić całkowicie cały świat, chyba że krasnoludy szybciej zaczną cisnąć Imperium, no bo Imperium szczerze to jest chyba takie największe zagrożenie dla nich, no jakby nie było Imperium, no to sądzę, że elfy już też dawno by zniknęły, jaszczury by zniknęły też z mapy, więc tak to wygląda. Poziom oczywiście legendarny. Modyfikator bitew na bardzo trudnym, ale modyfikator nie ma znaczenia dla nas, jedynie kampania ma dla nas znaczenie, jeśli chodzi o AI. Więc jak dla mnie to jest fajny test, fajnie tutaj też wszystko powychodziło i względem patrzenia na tych wszystkim przełomie tych tur, czy to 20, 40, 60, 80, no to moje racje gdzieś tam się sprawdziły. Na początku gdzieś tam Skaweni mega dobrze sobie radzili, Bretonia sobie powiedzmy radziła, a w późniejszym etapie gry, no gdzieś tam poodpadali, a wiadomo było, że krasnoludy i Imperium raczej będą dominować. No i mroczne elfy, z tego względu, że mroczne elfy też są na bardzo bezpiecznych pozycjach i mają czas po prostu, żeby sobie rozbudować wszystko, a ze względu, że teraz komputer dużo szybciej buduje, mocniejsze armie buduje, no to też im to dużo dało. Kataj, szczerze powiedziawszy, jest teraz już bardzo słaby. No bo jakby nie patrzeć, czy to na przykład chaos, choć chaos akurat buffa mega dużego nie dostał moim zdaniem, ale na przykład mroczne elfy, tutaj Skaweni, którzy zaczęli podbijać ten Kataj, zdecydowanie mieli przewagę nad Katajem. No po prostu sami Skaweni pewnie by cały Kataj roznieśli, gdyby tam nie było jakichś bardziej zniesnach z innymi frakcjami. Niestety frakcje pozytywne typu Krasnoludy, Imperium zawsze będą dominowały ze względu tego, że mają te latające machiny, mają bardzo dobre statystyki jednostek. No jak widzicie, no tutaj jest armia na przykład zbudowana ze samych czołgów, same gryfy, sama kawaleria, znowu kawaleria. No, dostali niestety bardzo mocnego buffa i te jednostki są mega potężne i ciężko jest to po prostu skontrować jak dla mnie. Zobaczymy też, jak wam się to będzie podobało. Będę starał się zrobić filmik względem właśnie na poziomie normalnym, tam gdzie gdzieś CA przeważnie ocenia na tej zasadzie, bo chyba wydaje mi się, że oni bardziej skłaniają się ku jakichś takich słabszym poziomom niż tych mocniejszych i chciałbym właśnie zobaczyć, jak wyglądają na przykład tą knajty, jak wyglądają jaszczury, no bo jaszczury tutaj szybko odpadły. No i te poboczne frakcje, typu jakieś tam wampiry, które mają jednak słabe te jednostki, czy to jest jakaś różnica wtedy, czy różnicy nie będzie. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć!